Dzień dobry. Mam nadzieję, że święta spędzacie w gronie rodzinnym, być może oglądacie filmy familijne albo świąteczne. Ja dziś mam dla Was film, który należy do kanonu filmów science fiction, Obcy, ósmy pasażer Nostromo w reżyserii Ridleya Scotta z roku 1979. Film opisywany jest jako horror, posiada klimat grozy, oczekiwania na najgorsze zło, jakie można spotkać we wszechświecie. W tym odcinku przedstawię środki wyrazu, jakimi posługuje się reżyser, aby wzbudzić w odbiorcy poczucie strachu, poczucie, że zaraz wydarzy się coś niebezpiecznego. Reżyser od samego początku nie spieszy się. Mimo to nie pokazuje nam nieznaczących kadrów. Wydaje się, że każdy obraz ma znaczenie. Na początku mamy długie ujęcie przestrzeni kosmicznej oraz planety. Na tym obrazie pokazują się napisy. Zwróćcie uwagę, że sam tytuł wchodzi bardzo długo, ukazując starannie każdą literę. Następnie mamy obrazy statku Nostromo przedstawionego z zewnątrz, prezentowane w długich ujęciach. Kiedy w końcu kamera pokazuje wnętrze statku, widz ponownie ogląda korytarze i pomieszczenia zrealizowane za pomocą długich ujęć. Zobaczcie jedno z nich. Kamera zaczyna pokazując jedno pomieszczenie, przechodzi płynnym ruchem do innego pomieszczenia, by następnie udać się do kolejnego i kolejnego. Kiedy bohaterowie budzą się z hibernacji, tutaj także akcja się nie spieszy. Mamy powolne obrazy łączone przenikaniem, co również nieco spowalnia przedstawianą sytuację. W następnych ujęciach, kiedy bohaterowie wykonują już swoje działania, wydaje się, że akcja przyspiesza. I tak też się dzieje, ale wciąż ujęcia wcale się nie spieszą. Mamy na przykład scenę lądowania na planecie i wydaje się, że reżyser skupia się na niej wyjątkowo. Ukazuje wręcz każdy szczegół tego procesu. You've got fire 3, still out. No problem, just down 11%. Grid status. Okay.
wheel drive engines. Zobaczcie również to ujęcie. Kamera zaczyna od jednego obrazu, po czym powolnym ruchem przechodzi po elementach statku i kończy na właściwym obrazie sceny. Albo to powolne ujęcie. Kamera przechodzi z jednego pomieszczenia do drugiego, aby pokazać właściwą akcję. Przez uchylone drzwi przechodzi nie spiesząc się. Zamiast zaczynać akcję we właściwej przestrzeni, reżyser zdecydował się na pokazanie dodatkowego miejsca. Wszystko na jednym ujęciu. Dłuższy czas prezentowanych treści, a także stałe kadry przy ewentualnym minimalnym ruchu mają za zadanie wywołać u odbiorcy poczucie oczekiwania. Zaraz się coś wydarzy. Oczekiwanie na coś złego, kiedy wiadomo, że to nastąpi, jest dla widza czymś, czego pragnie w horrorze. Przypomina to wejście do domu duchów, gdzie wiadomo, że duchy się pojawią, tylko pytanie jak i kiedy. Ridley Scott przedłuża to oczekiwanie, aby widz dłużej tkwił w tym stanie. Kolejnym elementem wspierającym wywoływanie u widza napięcia jest stosowanie kompozycyjnie czystych kadrów, a także możliwie statycznych. Oznacza to, że każda kompozycja jest starannie przemyślana. Każdy obraz ukazuje tylko te elementy, które są niezbędne dla aktualnie przekazywanej treści. Czy są to kadry bez bohaterów, ukazujące jedynie rekwizyty, czy kadry z umieszczonymi w nich postaciami, to zawsze widz otrzymuje wszystko na tacy, bez zbędnych treści w tle, które mogłyby zakłócić przekaz. Takie prezentowanie obrazów pozwala widzowi odnaleźć się w przestrzeni, której nie zna, kosmosie i statku kosmicznym, a także na obcej planecie. Informacje zawarte w kadrach są łatwiej przyswajane przez widza, co powoduje, że nie czuje zakłopotania wynikającego z nieodnajdywania się w środowisku. Co więcej, zaczyna się z tymi miejscami oswajać, przez co jego uwaga nie skupia się już na analizowaniu nowych rzeczy, a może przejść do oczekiwania na zło, które czai się gdzieś tutaj. Niejednokrotnie obrazy są symetryczne, tak jakby cała ta pięknie zbudowana kompozycja miała nagle runąć. Zobaczcie ostatni akt filmu, w którym kompozycja jest już mocno zachwiana. Mamy ujęcia z ręki, szarpane, ujęcia nie są powolne ani długie. Odbiór obrazu utrudniają też migające światła. Oto obcy zniszczył spokojną podróż załogi Nostromo. Kolor także wpływa na klimat horroru, jakim jest Obcy Ridleya Scotta. Dominują kadry ciemne w tak zwanym niskim kluczu, gdzie światła jest mało. Nie tylko przestrzeń kosmiczna jest taka, co akurat jest naturalne, ale również wnętrza statku kosmicznego Nostromo. Bohaterowie lądują na obcej planecie również wtedy, kiedy nie dociera do niej słońce, mimo że dowiadujemy się, że ma ono się pojawić. Poza ciemnymi obrazami, reżyser raczy nas obrazami bardzo jasnymi. Mamy albo dużo światła, albo dużo małych świetlistych elementów. Ściany są albo ciemne, albo jasne. Wprowadza to duży kontrast między ujęciami, a także eliminuje kolory w wyobrażeniu widza. Powstaje wrażenie przebywania w czarno-białym środowisku, co wzmacnia ponury charakter tego horroru science fiction. Kontrast między ciemną tonacją a jasną jest widoczny także wewnątrz niektórych kadrów. Zobaczcie te ujęcia. Mamy w nich naprawdę minimalizm barw. Dominują elementy ciemne, bliskie czerni oraz jasne, bliskie bieli. Kontrast budowany jest także światłem, które niejednokrotnie jest ostre i podkreśla właśnie kontrastowość. W innych przypadkach światło jest miękkie, rozszczepione tak, że tworzy płynne przejścia tonalne, tak zwane gradienty. Taki charakter zdjęć tworzy aurę duszności,
co wzmaga napięcie oczekiwania na obcego. Łagodne gradienty w ujęciach pejzaży wynikają także z zasad perspektywy powietrznej, w której dalsze elementy są mniej widoczne, co tworzy naturalne przejścia tonalne. Niemniej taki obraz wpisuje się w wywoływany klimat duszności. Innym elementem przyczyniającym się do budowania takiego klimatu jest para. Występuje ona jako para wydobywająca się z urządzeń, a także mgła niczym z horrorów klasy B. Kolejnym czynnikiem wpływającym na pobudzanie uczucia strachu są wnętrza statku i innych pojazdów kosmicznych. Statek Nostromo nie jest czysty, nowoczesny, a przynajmniej tego nie widać. Światło potrafi zapalić się po czasie. W jednym pomieszczeniu leci woda, inne jest bardzo wilgotne. To nie jest pojazd z opowiadań science fiction, a leciwy używany pojazd roboczy. Także elementy, którymi posługują się bohaterowie, są stare i brudne. Kiedy zamykają się śluzy, to aż skrzypi ze starości i nieużywania. Przypomina to typowe elementy horroru, jak skrzypiące drzwi, stare pomieszczenia, piwnice i tym podobne. Na koniec wskazałbym na ujęcia pokazujące małe ciasne korytarze, zarówno same, jak i z bohaterami w środku. Zobaczcie, podkreśla to sytuację bez wyjścia, a także potęguje napięcie, kiedy wiemy już, że obcy gdzieś tam jest, tylko nie wiemy skąd i kiedy wyskoczy. Do poczucia hermetycznego zamknięcia dodałbym mocne zbliżenia. Elementy kadru wypełniają cały obraz i to także potęguje napięcie. Wydaje się, że nie ma gdzie uciec i jesteśmy skazani na to, co pokazuje nam kadr. Pewne rzeczy w filmie zostają do końca, jak ciasne kadry, inne nie, jak powolne, statyczne ujęcia. Takimi środkami wyrazu zbudował w 1979 roku w swoim filmie Obcy ósmy pasażer Nostromo reżyser Ridley Scott aurę horroru i oczekiwania na największe zło, jakie może wyskoczyć z zakamarków starego statku kosmicznego. Znacie ten film? Napiszcie, co Wam najbardziej się w nim podobało. Ja też chciałem przeczytać, co Wy macie do powiedzenia na temat Obcego. A tymczasem wesołych świąt!